Przyznam się wam szczerze, że Medieval w czasach PlayStation jakoś mnie ominął. W zasadzie nie wiem czemu, może miałem przesyt platformerów, a może były ciekawsze gry do ogrania. Tak czy tak, choć byłem świadomy kim jest Sir Fortescue, zupełnie nie miałem pojęcia jak gra wygląda. Dopiero na premierę PlayStation Portable udało mi się zagrać w Medieval Resurrection, który był jednym ze startowych tytułów na tą konsolę i przyznaję, że gry nie ukończyłem, gdyż byłem pochłonięty tonami innych pojawiających się gier na PSP, ale zapamiętałem bardzo ładną grafikę. Tak było kiedyś. Przewińmy czas do 2019 roku. Sony po sukcesie zremasterowanych wersji Crash'a jak i Spyro przypomniała sobie o trzecim bohaterze, który chyba aż tak popularny nie był, ale dorobił się aż 2 części na szaraka i wciąż ma całkiem sporą rzeszę fanów. Powiem szczerze, że miałem okazję zagrać w demo na Gamescomie wznowionej wersji Medieval i szału to na mnie nie zrobiło. Jednakże nie można tego określić miarą, czy mi się podobało, czy nie. Granie na targach to nie granie w domowym zaciszu, choć wyrobiłem sobie już raczej dość krytyczne zdanie na temat wznowionej wersji Medieval. Niesłusznie. Oj, niesłusznie. Gra opowiada o Sir Danielu Fortescue, bohaterskim rycerzu, ulubieńcu króla Peregrina, który podczas szarży na wrogiego czarnoksiężnika Zaroka ginie od pierwszej strzały. Co za pech. Ponieważ Daniel był, niezbyt bohaterski i niezbyt waleczny, król, aby nie wyglądać na oszołoma, nakłamał w historii, jaki to był dzielny wojak i jak pokonał Zaroka w morderczej walce. I za to król pośmiertnie przyznał mu tytuł szlachecki. Co się stało z Zarokiem? Nie do końca wiadomo, zawinął kopyta w jakąś dziurę i zahibernował. Mija 100 lat. Królestwo Gallowmere żyje sobie spokojnie, aż tu nagle z jakiejś dziury wyłazi Zarok, któremu się przypomniało, że w sumie miał podbić tą krainę. Szybko zamienia wszystkich w zombie, zabierając żywym ich dusze. Efektem ubocznym jest to, że wybudził z pięć śmierci także Sir Daniela, który okazuje się być ostatnią, choć mocno lichą nadzieją Gallowmere. Fortescue, choć ma tylko jedno oko i brakuje mu dolnej szczęki, wyrusza na pomoc swojemu królestwu. Historia, jak to historia, nie jest może jakoś specjalnie zaskakująca ani zajmująca, bardziej oparta na schematach za 7 górami, za 7 lasami. Mamy głównego złego, mamy bohatera i cel. Gra oparta jest na przechodzeniu kolejnych następujących po sobie planż. Co ciekawe, do każdej wcześniejszej możemy sobie wrócić, aby pozbierać brakujące znajdźki. Sir Fortescue jest szkieletem. Początkowo jako broni używa swojej urwanej ręki, okładając przeciwników. Z czasem znajdzie miecz, tarcze, jak i noże do miotania. Co ciekawe, Medieval wyłamuje się ze schematu zwykłej platformówki. Twórcy podeszli do tematu trochę inaczej. Na każdym z 20 poziomów mamy jakieś inne zadanie. To jest główną siłą Medieval. Cały czas jesteśmy zaskakiwani pomysłowością twórców, a trzeba przyznać, że ani jeden poziom nie powtarza się pod kątem pomysłów. Raz przyjdzie nam błądzić po labiryncie, rozwiązując zagadki słowne, innym razem przyjdzie nam zagrać w prościutką przygodówkę z używaniem przedmiotów, jednak spokojnie, jest to na tyle proste, że poradzą sobie bez problemu nawet młodsi gracze. Jeszcze innym razem przyjdzie nam błądzić po mokradłach, spychając grubych żołnierzy do bagna. Pomysłowość realizacji to największa zaleta gry. Cały czas coś się zmienia, przez co non-stop byłem ciekawy, co przygotowali twórcy w kolejnych mapkach. Czasami w poziomach są podpoziomy, które są miejscami nawet bardziej rozległe niż podstawowe plansze, np. mrowisko, gdzie nasz bohater jest zmniejszony do rozmiarów robala i walczy z mrówkami. Gra jest upstrzona dodatkowymi zadaniami, które są wymagane do popchnięcia akcji do przodu. Czasami trzeba przetransportować szczura w odpowiednie miejsce, unikając wygłodniałych kotów, innym razem wypychamy ogromne jaja z ptasiego gniazda. Słowem, pomysły sypią się jak z rękawa, a trzeba przyznać, że wiele z nich jest jednorazowych. Rzadko się zdarza recykling patentów, którego mogliśmy doświadczyć chociażby w grze o Jamraju. Naprzeciw Daniela stają przeróżne stwory, których celem jest wyciśnięcie życia z jego martwego ciała. Przeciwnicy to najwyższa klasa. Nie są może aż tak plastyczni jak w Crashu, ale nadrabiają ponownie fajnymi pomysłami. A to strachy na wróble, wpadające w szalony taniec derwisza, a to grube babska z widłami wyskakujące ze stogów siana. Różnej maści zombie, demony, szkielety piratów, wariaci ze szpitala psychiatrycznego. Moimi ulubieńcami są dość makabryczni goście nadziani na pal, którzy, gdy nasz bohater się zbliży, wyciągają pal z ziemi, przebici na wylot, próbują go palem staranować, czy chociażby nieszczęśnicy powieszeni na szubienicach, którzy atakują bujając swoimi ciałami. Także miejscami jest dość makabrycznie. Podobnie jak w przypadkach pomysłów na poziomy, część postaci znajdziecie tylko w jednej mapce. Choć oczywiście część z nich będzie się powtarzała tu i tam, ale i tak szanuję za to, że niektóre modele pojawią się tylko i wyłącznie raz.
Nasz bohater nie jest bezbronny i tutaj coraz lepszy oręż jest związany z pewnym zadaniem, które Daniel ma na każdej mapie. Obok celu każdej mapki możemy jeszcze spróbować zabić większość przeciwników na planszy, przez co napełni się specjalny kielich. Jeśli uda nam się go napełnić duszami i potem go odnaleźć, po ukończeniu poziomu trafiamy do sali bohaterów, gdzie za kielich jeden z kamiennych posągów da nam jakiś fant. Może to być magiczny miecz lub tarcza, albo łuk czy dzida. Obok tego możemy znaleźć część broni w specjalnych skrzyniach, ale w odróżnieniu od broni bohaterskich ta ulega zniszczeniu po jakimś czasie. Dodatkowo na przykład maczugę, która rozwala mury, można podpalić w ognisku i podpalać ją wrogów. Miecz dodatkowo można też specjalnie naładować czasowo mocą, dzięki czemu zadajemy sporo większe obrażenia. Potem dojdą jeszcze łuki, którymi razimy na odległość, ale i tutaj strzał jest określona ilość, więc czasami trzeba szanować amunicję, aby nie zostać otoczonym przez latające badziewia w kościstej garści, trzymając jedynie miecz. Część elementów można kupić u specjalnych troli za ciężki hajs. Złoto zbieramy po planszy, a następnie za monetki dokupimy strzały czy sztylety, jak i namaścimy nasz oręż magiczną mocą. Fajnym pomysłem jest to, że czasami w grze pojawiają się złośliwe trolle, które kradną nam trzymaną w ręku broń. Jeśli uda nam się je dopaść, odzyskamy zgubę. Jeśli nie, oręż przepada już do końca gry. Chyba że uda nam się ją odkupić u trolla za bajońską sumę. Sam tak straciłem najmocniejszy miecz pod sam koniec gry, tuż przed ostatnim bossem. Pomysł z permanentną stratą klamotów jak dla mnie rewelacyjny. Ser Fortescue może także zbierać specjalne fiolki z energią i tutaj podobał mi się pomysł wykorzystania paska energii. Ten można dodatkowo uzupełniać w specjalnych wyrwach, które napełniają nam kilka życiodajnych buteleczek. Jednak eksploatowanie źródła powoduje, że w końcu zanika, także wprowadza tutaj to trochę elementów taktyki. Pod koniec gry ilość posiadanych buteleczek jest dość istotna, więc bez spoilerowania tylko podpowiem: zbieraj szkło, ziom, jak menel pod monopolem, bo się naprawdę przyda. Nie zabrakło bossów, choć tutaj w zalewie tak dużej ilości świetnych pomysłów wyszli dość sztampowo. Rzadko który wymaga jakiegoś specjalnego podejścia, co w mojej opinii jest dość słabe. Owszem, część z nich ma jakieś dodatkowe rzeczy do wykonania zanim padnie, ale w ogólnym rozrachunku walki z bossami uznaję za takie sobie, bez szału. Choć przyznam, że designersko część z bossów jest naprawdę świetnie zaprojektowana. Medieval to gra, która korzenie ma nadal w pierwszym PlayStation. Twórcy wzięli sobie do serca materiał źródłowy i przenieśli go niemal 1:1, przez co gra ma dość ciasne korytarze i wąskie uliczki, po których spacerujemy, a każde wejście do jakiegokolwiek domku wiąże się z sekundową przerwą, gdzie zapewne kiedyś był wstawiony loading. Ciasnota w grze mnie niezbyt przeszkadzała, ale osoby, które przyzwyczajone są do rozbuchanych światów w platformerach na PlayStation 2, na przykład w Jacksie czy w Ratchetie, mogą poczuć się przytłoczeni ciasnotą, ale taka jest cena remastera zrobionego niemal 1:1. Oprawa Medieval to klasa sama w sobie. Postacie może nie robią aż takiego wrażenia, nie są aż tak plastyczne jak wspominałem, ale tła to prawdziwa magia. Żywcem wyciągnięte z jakiejś bajki Tima Burtona. Każdy element cieszy oko i został przygotowany z ogromną pieczołowitością. Część asetów zobaczycie tylko raz na jednej mapie, co uświadamia, ile pracy zostało włożone w tytuł. Oczywiście ani jedna mapka nie jest typowym kopiuj wklej. Każda zaskakuje czymś innym i każda jest inna od pozostałej. Miejscówki są kozackie i ze wszystkich zremasterowanych gierek z Sharaka tutaj podobały mi się najbardziej. Jak dla mnie mistrzostwo i bardzo chciałbym zagrać w taki sposób odświeżoną część drugą. W parze z grafiką idzie bardzo dobrze dobrana muzyka, ponownie skłaniająca się w stronę Tima Burtona. Zazwyczaj to tajemnicze nutki, których nie jestem w stanie zanucić, ale doskonale zgrywają się z mroczno-śmiesznym klimatem całości. Pochwalić trzeba polski dubbing. Postacie mają świetnie dobrane głosy i był to jeden z niewielu razy, kiedy zostawiłem polską ścieżkę dialogową i tak skończyłem całą grę. Patrząc z mojej perspektywy, jest to nie lada wyróżnienie. Gra posiada też trochę problemów, a to czasami napisy z dialogów się nałożą na siebie, czasami gdzieś tam napis się w ogóle nie pojawi. Największym problemem gry jest kamera, z racji, że czasami miejscówki są ciasne, a kamera przeskakuje z trybu swobodnego na taki przygotowany przez twórców. W niektórych miejscówkach bardzo ciężko się odnaleźć, na przykład mrowisko. Tutaj jest to nad wyraz widoczne. Dodatkowo czasami kamera zamiast płynnie przejść w nowe miejsce,
robi wygaszenie i potem jest jakby nowa scena z innego kąta kamery i zupełnie nie wiesz, gdzie jesteś. Widać też, że gra niezbyt była przygotowana pod skakanie na platformach i ten element jest dość irytujący. Najbardziej widoczne jest to na bagnie, gdzie czasami postać tonęła, pomimo że powinna wylądować na ziemi. Nie są to rzeczy, które cię zirytują, jak podróż Crasha przez most, ale irytują. Zwłaszcza, że poziomy krótkie nie są, a strata wszystkich buteleczek z energią powoduje, że trzeba cały etap przejść od samego początku, łącznie ze wszystkimi znajdźkami. Choć jest to wkurzające, gra jest bardzo przyjemna w przechodzeniu i nie powinna stanowić jakiegoś większego problemu nawet dla młodszych i mniej wprawnych graczy. Remaster Medieval pomimo mojej wcześniejszej niechęci wyszedł znakomicie, na tyle dobrze, że stawiam go przed Bandicootem i Spyro. Podobało mi się podejście do tematu, niesamowita pomysłowość twórców, fantastyczna oprawa i taka gładkość, z jaką grę się przechodziło. Owszem, miałem momenty irytacji, jednak nie na tyle, aby rzucić pada w telewizor i z fochem usiąść w kącie. Medieval jest kolejną fantastycznie wskrzeszoną marką od Sony, a Sir Fortescue godnie zasiądzie obok poprzednich wskrzeszonych bohaterów. Wiem, że główne zalety to nie zaleta remastera, ale dobrze zaprojektowanej oryginalnej gry, ale w połączeniu z oprawą dają tytuł, który może i miejscami jest jedną nogą w piątej generacji, ale i tak puszcza się mu to po prostu płazem. Medieval to fantastyczna zręcznościówka dla starszych i dla młodszych. Na pewno spędzicie w niej sporo miłych chwil. Mnie ukończenie gry zajęło coś koło 10 godzin, a dodam, że ukończyłem Medieval na 100%. Dodatkowo, jeśli uda Ci się zebrać wszystkie klamoty, autorzy przygotowali niespodziankę w postaci klasycznej odsłony gry znanej z PlayStation. Dla fanów to świetny powrót do przeszłości, aby porównać sobie, jak zmienił się gnijący Sir Fortescue przez ostatnie 21 lat.